Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia K4 Kombi. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, wersja GT Line w kolorze Fiery Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia K4 Kombi, czyli prawie 4,70 m samochodu, a do tego duży rozstaw osi 2,72 m. To przekładać się będzie na dużą ilość miejsca w środku i naprawdę duży bagażnik. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8 sekund. Wersja GT Line w kolorze Fiery Red. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 164 990 zł brutto, plus dopłata za lakier metalizowany, albo inaczej, lakier inny niż biały. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Mam tu na myśli m.in. rabat lojalnościowy skierowany do naszych klientów, czy też rabat na kartę dużej rodziny. Bo jakby nie patrzeć, jest to samochód rodzinny. Bagażnik za chwilę sobie zobaczymy. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście komplet, czyli reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, kamera 360, a co za tym idzie obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot, view monitor, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, kluczyk zbliżeniowy, felgi aluminiowe 18 cali, dedykowane wersji GT Line, przyciemniane szyby z tyłu, oczywiście relingi w kolorze czarnym, czujnik martwego pola, a co za tym idzie monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania w razie ryzyka kolizji. Ładne. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego i do aktywnego tempomatu. Aktywny tempomat oczywiście z funkcją jazdy w korku. Zajrzyjmy do środka. Ten tutaj dotykowy przycisk służy do zamykania. Żeby otworzyć, trzeba włożyć rękę w klamkę i pociągnąć. Wykończenie wersji GT Line. Miękko, miękko, miękko. Elektroniczna blokada tylnych szyb i tylnych drzwi. Wszystkie 4 szyby elektryczne, automatyczne. Centralny zamek, składanie lusterek. Regulacja lusterek, a tutaj mamy podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica i 2 pamięci fotela kierowcy. Cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Head-up display, cyfrowy kluczyk 2.0, czyli opcja sparowania smartfona z samochodem. Kierownica oczywiście skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy i multimedia. Tapicerka wersji GT Line, skóra syntetyczna, ale fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany, elektrycznie regulowany. Logo GT Line na oparciu. No i duży zakres regulacji. Przednia część fotela góra-dół, cały fotel góra-dół, regulacja kąta nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego.
Tutaj regulacja wysokości świateł, elektryczny, ręczny, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, wyłączenie systemów kontroli trakcji. Na GT Line przystało ładne, ochronne, chromowane nakładki na pedały. Wykończenie z tyłu, twardo, miękko i miękko. Ale kanapa jest dość długa, wygodna, dobrze wyprofilowana. Na środku podłokietnik z 2 chwytami na kubek, a na skrajnych siedziskach mamy Isofixy. Nawiew dla pasażerów z tyłu i 2 razy USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. No a tu na środku taka kieszonka. I to co najważniejsze w kombi, czyli bagażnik. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. I bagażnik 605 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Schowki pod podłogą i organizer. Zestaw naprawczy. Gniazdo zapalniczki. Ładne, ochronne nakładki na progi z logiem GT Line i szybki rzut na deskę. Fajnie, nowocześnie, ale mimo wszystko zostało sporo fizycznych przycisków i fajna kierownica. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany. Wersja GT Line to również nagłośnienie Harman Kardon. 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Tutaj podgrzewany fotel i wentylowany fotel pasażera. A tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy. I deska. Miękka, nastrojowe oświetlenie. I cyfrowe zegary. Zajrzyjmy do środka. Fotel kierowcy z systemem ułatwiania wsiadania, więc za każdym razem się odsunie i podsunie do ostatniej ustawionej pozycji. Cyfrowe zegary, blind spot view monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Oczywiście oprócz tego mamy również informacje tutaj w lusterku o zagrożeniu w martwym polu. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, bezprzewodowe Android Auto i CarPlay. Wyświetlacz do ustawień klimatyzacji. Ale oprócz tego mamy tutaj fizyczne przyciski do sterowania i też kiedy sterujemy tą klimatyzacją, to mamy tutaj zdublowane informacje. Zdublowane z tym tutaj wyświetlaczem. Home, panel startowy, map, czyli mapa. Search, czyli wyszukiwanie punktu docelowego. Głośność przez kliknięcie, włączenie, wyłączenie multimediów, media. Jeden przycisk funkcyjny i setup, ustawienia. Motyw zegarów okrągły i ogólny. Indukcyjna ładowarka
Start-stop, drążek zmiany biegów, wsteczny, kamera, rzut z góry, dynamiczne linie, informacja z czujników plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, kamera przednia, rzut z góry. Po wrzuceniu parkingu zawsze zaciąga się ręczny. Warunkiem jest włączony auto hold. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy. Kompas i wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej. Tutaj informacje z asystenta pasa ruchu i z czujnika martwego pola. A tutaj statystyki zużycia paliwa. Żeby wyzerować, przytrzymujemy okejkę. Na dzisiaj tyle. Panie Pawle, po raz kolejny dziękujemy za zaufanie. Życzymy tylko przyjemności z jazdy i zapraszamy częściej. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Ładny ten lakier. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie na poziomie 8 sekund. Akumulator 70 Ah AGM, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, poziom oleju, wlew oleju. Wyciszenie pod maską jest. Maska niestety na patyku. No ale cóż. Na dzisiaj tyle. Dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.